Ziemianin, którego przed karierą wojskową ratuje miłość do muzyki. Twórca walczący o swoje marzenia na przekór wichrom dziejów i osobistym tragediom. Władysław Żeleński, wybitny kompozytor, przenikliwy krytyk, zasłużony organizator życia muzycznego przełomu XIX i XX wieku. Władysław Żeleński przychodzi na świat 6 lipca 1837 roku w Grodkowicach w Galicji jako drugie z 5 dzieci Marcjana i Kamili z Rusockich. Talent muzyczny przyszły kompozytor dziedziczy po ojcu, ten jednak planuje dla syna karierę wojskową. Spokojne, ziemiańskie życie rodziny Żeleńskich bezpowrotnie odmieniają tragiczne wydarzenia w 1846 roku. W trakcie rzezi galicyjskiej chłopi napadają na dwór w Grodkowicach. W pogromie ginie ojciec Władysława, a matka zostaje ciężko ranna. Owdowiała matka wraz z dziećmi przeprowadza się do Krakowa. To tam Władysław spotyka swojego pierwszego nauczyciela muzyki, skrzypka i pianistę Kazimierza Wojciechowskiego. Niedługo potem trafia pod opiekę kompozytora Franciszka Mireckiego. Władysław szybko orientuje się, że swoje życie chce związać z muzyką. Matka Władysława przekonuje go jednak do odbycia studiów uniwersyteckich. W 1857 roku posłuszny syn rozpoczyna więc studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wkrótce wyrusza jednak do Pragi, gdzie nie tylko kontynuuje studia, lecz także rozpoczyna kolejne, w kierowanej przez Józefa Krejciego szkole organistowskiej. W 1862 roku Władysław kończy szkołę organistowską. 20 grudnia tego roku uzyskuje także tytuł doktora filozofii na Uniwersytecie Praskim. Miesiąc później wybucha powstanie styczniowe. W walce ginie wielu znajomych kompozytora, a do aresztu trafiają jego bracia Kazimierz i Stanisław. W 1866 roku Władysław podejmuje studia w konserwatorium paryskim. Studencki pokój dzieli z wybitnym malarzem i grafikiem Arturem Grotgerem. Kompozytor, zrażony metodami nauczania profesora Rebera, po kilku miesiącach rezygnuje z zajęć. Jego nauczycielem zostaje niemiecki muzyk Bertolt Damke, którego sam Ferenc Liszt określa mianem jednego z najbardziej poszukiwanych profesorów kompozycji w Paryżu. Pod jego kierunkiem Władysław komponuje m.in. uwerturę w Tatrach, którą przez lata będzie ulepszał. Pobyt w Paryżu wywiera na Władysława ogromny wpływ, zarówno jako na artystę, jak i przyszłego organizatora rodzimego życia muzycznego. W 1870 roku wybuch wojny francusko-pruskiej skłania jednak kompozytora do powrotu do Krakowa. Władysław znów się przeprowadza, tym razem do Warszawy. W 1872 roku żeni się z Wandą z Grabowskich, publicystką, pisarką, uczennicą i przyjaciółką Narcyzy Żmichowskiej. W kolejnych latach z ich związku urodzi się 3 synów: Stanisław, Tadeusz, późniejszy Boj, pisarz, publicysta i genialny tłumacz literatury francuskiej, oraz Edward. W tym samym roku Warszawą wstrząsa nagła śmierć Stanisława Moniuszki, a Władysław zostaje uwikłany w absurdalne oskarżenia o przyczynienie się do niej. Do tragedii dojść bowiem miało wskutek awantury Moniuszki z dyrektorem Instytutu Muzycznego Apolinarym Kąckim, który rzekomo nie tylko zażądał odejścia twórcy Halki z Instytutu, lecz także zapowiedział, że jego stanowisko obejmie Żeleński. W sprawie przeprowadzono nawet śledztwo. Zarzuty obalono, a Władysław obejmuje stanowisko profesora harmonii i kontrapunktu w Instytucie Muzycznym. Wśród jego uczniów znajdą się m.in. Ignacy Jan Paderewski, Roman Statkowski oraz Witold Rostropowicz, dziadek Mścisława. Obowiązki akademickie Władysław łączy z komponowaniem i organizowaniem własnych koncertów. Daje się poznać także jako wytrawny krytyk. Na łamach prasy recenzuje życie muzyczne Warszawy.
Kąśliwe uwagi na temat twórczości kolegów z Instytutu, a także otwarta krytyka stworzonej przez Kąckiego Orkiestry Uczniowskiej doprowadzają w końcu do ostrego konfliktu wśród muzyków. Władysław odchodzi z Instytutu. Wkrótce jednak obejmuje stanowisko dyrektora artystycznego Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Władysław, nie bacząc na problemy finansowe towarzystwa, skupia się przede wszystkim na podniesieniu prestiżu instytucji. Doprowadza do odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Fryderykowi Chopinowi w kościele Świętego Krzyża. Usiłuje podwyższyć poziom amatorskich chórów towarzystwa. Ingeruje w repertuar. Promuje wyłącznie muzyczne arcydzieła, celowo doprowadzając do odejścia z towarzystwa członków gustujących w lżejszym repertuarze. Malejące wpływy ze składek, pojawiające się problemy lokalowe i narastające wewnętrzne konflikty doprowadzają w końcu Władysława do odejścia ze stanowiska. W 1881 roku zniechęcony kompozytor powraca do rodzinnego Krakowa. To w stolicy młodej Polski, choć pozbawionej profesjonalnych orkiestr i zespołów operowych, Władysław kończy wielką, 4-aktową operę Konrad Wallenrod na podstawie powieści poetyckiej Adama Mickiewicza. Uroczysta prapremiera odbywa się w Teatrze Skarbkowskim w Lwowie 26 lutego 1885 roku. Choć opera nie rzuca krytyków na kolana, to Władysław staje się najważniejszym muzycznym autorytetem nie tylko Krakowa, ale i całej Galicji. Niewątpliwy sukces napędza Władysława do działania. W 1888 roku udaje mu się powołać do życia pierwsze w Krakowie konserwatorium. Kompozytor aż do śmierci pełni funkcję jego dyrektora. W 1892 roku do rodziny Żeleńskich wprowadza się siostra żony Władysława wraz ze swym synem, czołowym młodopolskim poetą Kazimierzem Przerwą-Tetmajerem. Jego nastrojowe wiersze stają się dla kompozytora inspiracją do napisania kilku pieśni. Władysława pochłania jednak przede wszystkim praca nad operą na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego Balladyna. Uroczysta premiera dzieła wskutek kompromisu z warszawską cenzurą zatytułowanego ostatecznie Goplana odbywa się 23 lipca 1896 roku w Krakowie. Opera grana jest przed zapełnioną po brzegi widownią nie tylko w Krakowie, lecz także we Lwowie i w Warszawie. A Władysław osiąga w końcu sukces, nie tylko artystyczny, lecz także finansowy. W 1904 roku niespodziewanie umiera ukochana żona Władysława, Wanda. Kompozytor ogromnie przeżywa tę stratę, ukojenia szuka w komponowaniu. Rozpoczyna pracę m.in. nad operową adaptacją starej baśni Kraszewskiego. W 1907 roku dochodzi nie tylko do lwowskiej premiery dzieła, lecz także do zmian w życiu osobistym kompozytora. 70-letni Władysław żeni się z o rok młodszą Teklą z Symonowiczów. Kolejne lata obfitują jednak w tragiczne wydarzenia w życiu kompozytora. W 1910 roku samobójstwo popełnia najmłodszy syn Władysława, Edward Narcyz. 4 lata później w trakcie działań wojennych ginie wcielony do austriackiej armii jego najstarszy syn, Stanisław Gabriel. Tadeusz Boj-Żeleński co prawda przeżyje ojca o 2 dekady, lecz zginie zamordowany przez hitlerowców w Lwowie w 1941 roku. Władysław Żeleński komponuje do swoich ostatnich dni.
Umiera 23 stycznia 1921 roku w Krakowie jako honorowy obywatel tego miasta. W kondukcie żałobnym na cmentarz Rakowicki cały artystyczny i naukowy Kraków żegna ostatniego, wybitnego przedstawiciela muzyki polskiej XIX wieku.